Maroko to afrykańskie państwo pełne różnorodności i kontrastów. Od monoteistycznej islamskiej religii poprzeplatanej z wierzeniami w dobre dżiny, jak i demoniczne ifryty, pociągnące się kilometrami dzikie plaże nad Atlantykiem i górujące im w drugiej części kraju szczyty Atlasu. Architektoniczną wizytówką Maroka są bogato zdobione wielokolorowe bramy pokryte misternie ułożonymi mozaikami. Pałace oraz meczety zachwycają finezją i pomysłowością, a przede wszystkim dokładnością ich wykonania. Lecz marmury, stiuki i rzeźbione drewno cedrowe po raz kolejny staje się źródłem kontrastu, gdyż przechodząc przez bogato zdobione bramy możemy trafić na skromne i bardzo wąskie uliczki Medyn, gdzie dzieci i dorośli proszą o jałmużnę, a największe miasta pełne są uchodźców z południa, którzy chcą przedostać się do Europy. Nieustanny pośpiech ludzi pędzących w wąskich Medynach, szukających na straganach najsłodszych owoców, skórzanych wyrobów czy najbardziej aromatycznych przypraw, znacząco różni się od codziennego życia rdzennych mieszkańców żyjących z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Berberowie, których niewielu mieliśmy okazję spotkać na własne oczy, to rdzenni mieszkańcy północnej części Afryki. Mimo pędzącego czasu i przenikających się kultur, zachowali oni swój własny język i tradycję. Od lat zajmują się pasterstwem i rzemieślnictwem, a kolorowe i długie stroje wyróżniały ich spośród mijanych na co dzień mieszkańców zwiedzanych przez nas miejscowości. Na każdym kroku mamy styczność z królującym na marokańskich stołach tadżinem, który to jest nazwą glinianego naczynia, a zarazem i serwowanego z niego dania. Nie ma możliwości, by także nie spotkać się z serwowanym wszędzie miejscowym trunkiem w postaci berber whisky, czyli mocno słodonej zielonej herbaty z miętą. Maroko ma w sobie to coś, co sprawia, że gdy tylko z niego wyjedziesz, to od razu myślisz o powrocie. Zapraszam Was serdecznie do naszej krótkiej i mam nadzieję, że nie jedynej przygody z krainą z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Naszą podróż rozpoczynamy od wylotu z lotniska w Warszawie imienia Fryderyka Chopina. Przelot do Maroka trwał niespełna 5 godzin, a w jego trakcie przemierzyliśmy dystans 3300 km. Czas spędzony w samolocie umilały nam cudowne widoki, które umożliwiała wspaniała pogoda. Samolot zaczyna schodzić coraz niżej, a to oznacza, że lądujemy już w Marrakeszu. Wychodząc z samolotu przeżywamy lekki szok termiczny, gdyż tego dnia różnica temperatur pomiędzy Polską a Marokiem wynosiła aż 36 stopni. Teraz czeka nas transfer autobusem w kierunku hotelu, w którym mamy zakwaterowanie. Znajduje się on w nowoczesnej części miasta, bardzo blisko centrum. Po drodze podziwiamy obrazy, które są dla nas całkowitą nowością. Na drogach jest zdecydowanie większy ruch niż w Polsce, a na skrzyżowaniach panuje istny chaos. Pierwszym punktem, który odwiedzimy w Marrakeszu, będzie meczet Kutubija, największy w mieście, który znajduje się praktycznie w samym centrum miasta. Szczególnie z Marrakeszem kojarzy się jego minaret, czyli jest to wieża, która jest stałym elementem meczetu. Dookoła niego znajdują się przepiękne parki, w tym m.in. Park Lala Hasna oraz najlepsze hotele w mieście. Do meczetu mogą wchodzić tylko wyznawcy islamu. Z meczetu Kutubija idziemy około 1 km do nekropolii Sadytów, składającej się z 2 mauzoleów otoczonych dziedzińcem i ogrodami. Cały obiekt jest wspaniałym przykładem architektury arabskiej. Najstarszy grób pochodzi z XVI wieku naszej ery. To właśnie tutaj zostali pochowani trzej wielcy sułtani: Muhammad al-Sheikh al-Sahir, Ahmad al-Mansur i Zidan Abu Mali.
Po 10-minutowym spacerze z nekropolii Sadytów docieramy do Jardin Sidi Ahmad El Kamel, które bardziej kojarzy mi się nie z ogrodem, a z wybetonowanym placem. Kolejnym punktem na naszej mapie zwiedzania Marrakeszu będzie Pałac Bahia. Jego nazwa w tłumaczeniu na język polski oznacza po prostu blask lub też wspaniały. Wejście na teren pałacu kosztuje 10 dirhamów, czyli mniej więcej 1 euro. Cały kompleks pałacowy pochodzi z końca XIX wieku. Został on zbudowany z inicjatywy wielkiego wezyra Simuse na jego własny użytek. Na terenie pałacu znajduje się bardzo wiele komnat oraz przepiękny ogród o powierzchni 80 arów. Nadszedł długo wyczekiwany przez nas moment. Czas na zwiedzanie Medyny, czyli arabskiego Starego Miasta. To właśnie w jej obrębie znajduje się m.in. słynny plac Dżema El Fna, na którym spędzimy zachód słońca. Już od samego wejścia do Medyny czujemy, jak mocno oddziaływuje na nas jej tryskająca energia. Dookoła nas panuje wszechobecny chaos, podczas którego turysta zastanawia się, czyżby właściwie tutaj świat nie zatrzymał się w czasie. Przejście którąkolwiek drogą na Medynie w Marrakeszu to istne wyzwanie. Co chwila piesi są zmuszeni do mijania się na centymetry ze skuterami, wołami, osłami czy tuk-tukami. Nie da się także obejść od nawiązywania kontaktu ze sprzedawcami, którzy bardzo mocno starają się, abyśmy cokolwiek od nich kupili. Na Medynie w Marrakeszu dokonujemy także zakupów pamiątek. Twardo postawiliśmy na przyprawy, herbatę, czarne mydło, olejek arganowy oraz na marokańską ceramikę. Właśnie docieramy do Dżema El Fna. To właśnie tutaj po zmroku toczy się największe życie turystyczne w całym mieście. Większość placu o tej porze zajmują kucharze, którzy rozstawiają swoje garkuchnie. Zapachy, które się z nich wydobywają, mieszają się i rozwiane przez wiatr suną się po całym placu. Niedaleko nich można dostrzec również i artystów, w tym licznych tancerzy, magików, iluzjonistów, muzyków czy kabareciarzy. Ciekawym zjawiskiem są także gromadzące się liczne tłumy, które z dowierzaniem wysłuchują opowieści opowiadaczy bajek i legend. Na koniec zostawiłem tych, których sam się najbardziej obawiałem, a więc zaklinaczy węży i samozwańczych właścicieli dzikich małp. Nic dziwnego, że miejsce to jest tak bogate kulturowo i zostało docenione na świecie. To m.in. z tego powodu w Marrakeszu odbywają się liczne festiwale i wydarzenia z branży filmowej. Sama nazwa placu Dżema El Fna nie jest jednoznaczna.
Oznacza ona po prostu plac bez meczetu lub zgromadzenie umarłych. Na pewno jedno i drugie stwierdzenie jest prawdziwe, gdyż po pierwsze to faktycznie w bezpośredniej okolicy placu nie ma żadnego meczetu, to po drugie przez lata to właśnie w tym miejscu tracono m.in. przestępców. Jak smakuje, Ola? Twardy. Twardy, ale dobry, bardzo. Ananasy też były pyszne. Na kilka godzin rozstajemy się ze Starym Miastem w Marrakeszu, gdyż tego dnia chcemy odwiedzić jeszcze jedno ciekawe miejsce. Zatem z placu Dżema El Fna wracamy w stronę meczetu Kutubija, gdyż to stamtąd zabierze nas autobus w kierunku następnej wielkiej atrakcji, a mianowicie ogrodu Majorelle. Sam ogród znajduje się w północnej części miasta, a jego bezpośrednią okolicę stanowią wystawne wille oraz restauracje. Przez 40 lat jego właścicielem oraz projektantem był Jacques Majorelle, którego nazwisko widnieje w nazwie tego miejsca. Następnie całą posesję wykupili słynni projektanci mody Yves Saint Laurent oraz Pierre Berg. Sam ogród zajmuje powierzchnię 90 arów, a jego teren porastają rośliny pochodzące z różnych zakątków świata. Na wyróżnienie na pewno zasługują kaktusy, juki, bananowce oraz bambusy. Szacuje się, że ogrody Majorelle rocznie odwiedza nawet 700 000 turystów. Po ogrodzie spacerujemy przez 1,5 godziny, a następnie wybraliśmy się do pobliskiej kawiarni na kawę i lody. Dobiega godzina 18, zatem wracamy na plac Dżema El Fna, by poczuć tam ten słynny wieczorny baśniowy klimat. Po powrocie na Medynę byliśmy zdziwieni, jak wiele osób przybyło do niej od momentu, kiedy ją opuściliśmy kilka godzin temu. Pomimo jej sporych rozmiarów, to było na niej naprawdę bardzo ciasno. Nawet do takiego stopnia, że czuliśmy się tam, jakbyśmy byli na jakimś wielkim festiwalu muzycznym. Mamy to szczęście, że naszą kolację spożywamy w restauracji Dar es Salaam, znanej z kadrów filmu nakręconego przez samego Alfreda Hitchcocka. Wszystko w tym miejscu jest idealne. Obsługa, dania, w tym słynny tagine. Do kolacji dostajemy także berber whisky, a więc bardzo mocną i zarazem słodką herbatę z miętą. Przy posiłku restauracja zapewnia także występy, jeden tradycyjny i drugi nowoczesny.
Dziękuję Wam bardzo za wspólne zwiedzanie Marrakeszu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas i że nie przegapicie następnych części. Na koniec pokażę Wam jeszcze plac Dżema El Fna, który nagrałem z tarasu restauracyjnego. Mam nadzieję, że te nagrania oddadzą Wam prawdziwy klimat tego miejsca, istnie przypominający baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Do usłyszenia. Cześć. Co? To wiesz, jak będzie nawet